Witaj w odcinku serii Najskuteczniejsza metoda nauki słówek po angielsku. W tej lekcji poznasz 20 słówek z różnych kategorii przydatnych w codziennych rozmowach. Każde słowo usłyszysz w kontekście, a w drugiej części filmu utrwalisz je dzięki aktywnej powtórce. Słuchaj, powtarzaj na głos i pozwól, by twój angielski stawał się coraz bardziej naturalny. Zaczynamy. School. Szkoła. My children go to school every day. Moje dzieci chodzą codziennie do szkoły. My children go to school every day. Classroom. Klasa, sala lekcyjna. The classroom is bright and clean. Sala lekcyjna jest jasna i czysta. The classroom is bright and clean. Teacher. Nauczyciel. The teacher explains everything clearly. Nauczyciel wszystko jasno tłumaczy. The teacher explains everything clearly. Student. Uczeń, student. Each student has a textbook. Każdy uczeń ma podręcznik. Each student has a textbook. Lesson. Lekcja. The next English lesson starts at 9. Następna lekcja angielskiego zaczyna się o 9. The next English lesson starts at 9. Subject. Przedmiot. My favorite subject is history. Moim ulubionym przedmiotem jest historia. My favorite subject is history. Homework. Praca domowa. I always do my homework in the evening. Zawsze odrabiam pracę domową wieczorem. I always do my homework in the evening. Exam. Egzamin. I'm nervous before the exam. Denerwuję się przed egzaminem. I'm nervous before the exam. Test. Sprawdzian. We have a math test tomorrow. Jutro mamy sprawdzian z matematyki. We have a math test tomorrow. Notebook. Zeszyt.
Write it down in your notebook. Zapisz to w zeszycie. Write it down in your notebook. Pen. Długopis. Can I borrow your pen? Czy mogę pożyczyć twój długopis? Can I borrow your pen? Book. Książka. This book is about science. Ta książka jest o nauce. This book is about science. Library. Biblioteka. She studies in the library. Ona uczy się w bibliotece. She studies in the library. University. Uniwersytet. He studies law at the university. On studiuje prawo na uniwersytecie. He studies law at the university. Course. Kurs. I'm taking an online English course. Uczęszczam na internetowy kurs angielskiego. I'm taking an online English course. Language. Język. Learning a new language takes time. Nauka nowego języka zajmuje trochę czasu. Learning a new language takes time. Blackboard. Tablica. The teacher wrote the words on the blackboard. Nauczyciel zapisał słowa na tablicy. The teacher wrote the words on the blackboard. Question. Pytanie. I have a question about the homework. Mam pytanie dotyczące pracy domowej. I have a question about the homework. Answer. Odpowiedź. Please write your answer on the paper. Napisz swoją odpowiedź na kartce. Please write your answer on the paper. Diploma. Dyplom.
She received her diploma last month. Otrzymała dyplom w zeszłym miesiącu. She received her diploma last month. Teraz czas na aktywną powtórkę z całego odcinka. Powtarzaj każde słowo i zdanie na głos po lektorze. Nie tłumacz. Po prostu mów po angielsku. School. My children go to school every day. Classroom. The classroom is bright and clean. Teacher. The teacher explains everything clearly. Student. Each student has a textbook. Lesson. The next English lesson starts at 9. Subject. My favorite subject is history. Homework. I always do my homework in the evening. Exam. I'm nervous before the exam. Test. We have a math test tomorrow. Notebook. Write it down in your notebook. Pen. Can I borrow your pen? Book. This book is about science. Library. She studies in the library. University. He studies law at the university. Course. I'm taking an online English course. Language. Learning a new language takes time. Blackboard. The teacher wrote the words on the blackboard. Question. I have a question about the homework.
Answer. Please write your answer on the paper. Diploma. She received her diploma last month. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby kontynuować naukę. Dziękuję za obejrzenie całego materiału i wspólnie spędzony czas. Jeśli lekcja okazała się przydatna, zostaw subskrypcję, łapkę w górę i napisz swoją opinię w komentarzu. To pomaga rozwijać kanał i tworzyć kolejne treści. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.